Cześć, z tej strony Adrian Pusher, fujitsushop.pl. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Livebook U937, który niewątpliwie jest wyjątkowym członkiem rodziny notebooków Fujitsu. Na czym polega jego wyjątkowość? Przede wszystkim na wadze, która nie przekracza 1 kg. Nawet najbardziej wypasiona wersja nie robi się zbytnio cięższa. Rozmiarem dorównuje niemal kartce A4 przy grubości cienkiego notesu. Muszę też przyznać, że tak samo dobrze leży w dłoni. Całość jest elegancka i niemal kruczo-czarna. Pokrywa jest matowa i nieco szorstka, dzięki czemu nie zostawia śladów. Ponadto nie wygina się przesadnie, co można powiedzieć także o całym U937, który pomimo swojej grubości pozostaje sztywny i dobrze spasowany. Pod klapą brak wodotrysków, a wszystkie gadżety zredukowano do minimum. Zniknął nawet charakterystyczny czerwony pasek pod klawiaturą. Ta zaś nie jest zbyt miękka i przez co jest bardzo wygodna. Touchpad, jak to w Livebookach, jest bardzo przyjemny w dotyku. Kolejnym, co rzuca się dosłownie w oczy, jest matryca. Tutaj wybór jest prosty: 13,3 calowy dotyk lub jego brak. Rozdzielczość to jedyne słuszne Full HD, a to co dzieli ludzi najmocniej to błyszcząca powłoka dla dotykowej wersji oraz matowa dla standardowej. Jeżeli wolisz wersję błyszczącą, to my to szanujemy. Dodamy jedynie, że dotyk działa bardzo dobrze i nawet na nieprzeskalowanym obrazie bez problemu celowaliśmy w drobne ikonki i przyciski. A co kryje spód Livebooka U937? Generalnie nic z łatwym dostępem. Na próżno szukać tu także slotu dla stacji dokującej, ale więcej o tym później. Nie da się ukryć, że nam się ten zeszyt bardzo podoba i każdy chciał go przez chwilę potestować. Bez wątpienia jest to paradoksalnie malutkie urządzenie, które wzbudza niemałą uwagę. No dobrze, to co Japończykom udało się zmieścić po bokach? W sumie całkiem sporo, bo port HDMI, gniazdo Lightning, USB 3.0, gniazdo audio combo, czytnik smart card, slot na kartę SIM, czytnik kart SD, kolejny port USB 3.0, rozkładany port Ethernet oraz Kensingtona. Całkiem niezły wynik. Okej, a co w środku? Procesory 7. generacji Intela Kaby Lake. My mieliśmy okazję przetestować dwa z nich, i7-7600U oraz i5-7300U. Są to wprawdzie procesory, których wydajność jest już dobrze znana, więc w tak małej obudowie najważniejsze dla nas będzie zjawisko throttlingu. Przypomnę tylko, że throttlingiem jest zjawisko automatycznego obniżania taktowania układu spowodowanego np. przegrzewaniem. W przypadku Livebooka U937 nawet kilkugodzinne obciążenie nie zmusiło procesora do obniżenia swojego taktowania. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w każdych warunkach będziemy mieli do dyspozycji pełen pakiet mocy. Pamięci operacyjnej upakujemy maksymalnie 20 GB DDR4. To dziwna liczba dlatego, ponieważ 4 GB RAMu są już wlutowane na stałe w płytę, a do dyspozycji mamy tylko jedno gniazdo pamięci. Jedyny słuszny rodzaj dysków twardych to malutkie i bardzo szybkie M2. Za wyświetlanie grafiki odpowiada zintegrowany w procesorze układ graficzny Intel HD Graphics 620, który bez problemu poradzi sobie z rozdzielczością 4K na urządzeniach zewnętrznych. Moduły łączności Livebooka U937 stanowią karta Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2 oraz opcjonalnie moduł LTE. Możemy też skorzystać z karty Ethernet dzięki rozkładanemu gniazdu, których nie jesteśmy fanami. Nie brakuje także modułów bezpieczeństwa takich jak PalmVein Secure, Smart Card oraz TPM 2.0. Bateria. Tutaj zrobiliśmy kilka testów. Japończycy podają, że czas pracy na niej sięga 11 godzin. My postanowiliśmy obciążyć Livebooka i sprawdzić, jak w rzeczywistości sprawdzają się te liczby. Nie powinien dziwić fakt, że przy obciążeniu Livebook pracować będzie znacznie krócej, jednak przy tak zoptymalizowanym oprogramowaniu oszczędzania możemy sobie pozwolić na niemyślenie o baterii nawet przy dłuższej podróży. Z kulturą pracy jest bardzo dobrze. Dopiero pełne obciążenie wydobywa z wnętrza słyszalny szumek. Sam notebook też nie nagrzewa się nadmiernie. Sprawia to, że z Livebookiem U937 pracuje się bardzo wygodnie. To sprowadza nas tym samym do kwestii akcesoriów. Mogliśmy przetestować zewnętrzną stację dokującą, rozszerzającą możliwości U937. Z tyłu otrzymujemy kilka dodatkowych gniazd, DSAP, HDMI, DisplayPort, Ethernet oraz dwa USB 3.0. Samą stację łączymy z Livebookiem za pomocą solidnego kabla Thunderbolt.
Za jego pośrednictwem przesyłany jest obraz, łączność oraz napięcie pozwalające na bezpośrednie ładowanie. Obraz przesyłany jest natychmiastowo, a korzystanie z tego portu to sama przyjemność. Wygląda na to, że rysuje nam się nieskazitelny obraz Livebooka U937, jednak ma on kilka wad. Mianowicie pokrywa ekranu przy szerokim otwarciu chowa się pod podstawę, podnosząc całość do góry. W konsekwencji jej końcówka na wierzchu się porysuje. Swoją drogą bardzo chcielibyśmy, by klapa pozwalała w przyszłości na tryb tabletu, aby dotykowa matryca wykorzystała pełnię możliwości. Kolejną wadą jest umiejscowienie gniazda Thunderbolt, które niektórym może przeszkadzać. Nie pozwala zapomnieć o tym, że Livebook podłączony jest do stacji dokującej przez gruby i sztywny kabel zataczający spory łuk na biurku. Kabel może przeszkadzać też osobom leworęcznym z myszką. Te wady to jednak nic w porównaniu z mocą funkcjonalności, jaką niesie za sobą ten malec. Livebook U937 to notebook, którego potrzebuje dzisiejszy biznes. Malutki, cieniutki, praktycznie do pomylenia z notesem, ale przy czym nie stanowi żadnego ciężaru w codziennej pracy. Jest to też notebook, którego potrzebowało Fujitsu, by znów zapewnić świat biznesu, że najnowsze technologie i najlepsze rozwiązania wciąż są domeną Japończyków. Będąc tak wybrednym testerem, wciąż jestem pod pozytywnym wrażeniem, jaki wywarł na mnie Livebook U937, przez co jestem pewien, że w środowisku biznesowym sprawdzi się doskonale. Jeśli spodobał Ci się Livebook U937, to zapraszam do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie znajdziesz ten, jak i wiele innych modeli Livebooków Fujitsu. Tam także nasi handlowcy chętnie pomogą w konfiguracji sprzętu dla Twoich potrzeb. Jeżeli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. Tymczasem ja się żegnam, do usłyszenia.